Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj wrzucamy silnik do naszej ramy. Ale to nie jest silnik docelowy, tylko to jest silnik tymczasowy. Treningowy, można powiedzieć. Treningowy do wrzucenia. Także słuchajcie, zabieramy was w podróż do już umiejscowienia silnika wraz z interkulerami, które tam czekają. Tam dużo rzeczy czeka. Bardzo dużo rzeczy czeka. Ale wszystko się znajdzie w odpowiednich miejscach. No to co? Zaczynamy! Mamy silnik tak zwany treningowy, czyli pusty blok, prawie pusta głowica, tak żeby to poprzymierzać. Mamy półosie, no co prawda jak tu nie widać, ale mamy półosie, żeby ustawić w komorze. No i trzeba pozbierać nasze elementy, które powycinaliśmy z lasera i odpowiednio to poprzykręcać, poprzymierzać, pospawać w jedną całość. I już będziemy mieli zawieszony silnik. Jak będziemy mieli zawieszony silnik, czy tam właściwie cały układ napędowy, to będziemy mogli zająć się wydechem, dolotem, wszystkim po kolei, żeby nabierało to formy takiej, jak ma być. Jeszcze pokażę wam prezencik od Grzegorza ze 126 Collection. Zobaczcie sobie, co tutaj nam dosłał. Tadam. To jest tak. Pierwsza flansza. To są kolejne flansze. To są rzeczy to są m.in. rzeczy do uturbienia seryjnego Fiata 126. I tak samo to do kolektora wydechowego całego. Natomiast te rzeczy wszystkie to są właśnie do 1000-konnego malca, gdzie będziemy dopasowywać turbiny do silnika. Zobaczcie sobie. O. Tak będzie powstawał kolektor wydechowy. Musimy sobie dopasować pod to, co mamy wycięte, nasze wytoczone tulejeczki. Mieliśmy dyszkę zapasu i trzeba to zniwelować. Opuściliśmy ramę na silnik ze skrzynią, z półosią i sobie przypomnieliśmy, że mieliśmy wyciąć jedną belkę. Tak, ta belka jest do wycięcia, ona tylko służyła konstrukcyjnie, żeby można było sobie wyspawać ładnie te elementy pod drążki kierownicze. O ile można powiedzieć drążki kierownicze na tylnej osi. W każdym razie teraz już jest zbędna, a będzie nam przeszkadzała przy montażu skrzyni. Godzina 1 w nocy i można by rzec dzień albo noc jak co dzień, przynajmniej przy tym projekcie, ale mamy mały, drobny sukces. Udało się. Tak, mamy wstępnie poustawiane, półoś nas ustawiła, jedna poduszka oryginalna też. No i możemy sobie spróbować pospawać mocowanka główne. Koło pasowe na styk, skrzynia tutaj też na styk. Wszystko na styk. Tak. Ale to wiesz, to jest tak jakby było zaplanowane stąd, no bo tak było. Zaplanowane stąd, tylko nie uwzględniliśmy adaptera między silnik a skrzynię i stąd jest aż tak na styk. Ale powinno się udać bez jakichś większych przeróbek, przynajmniej na dole. Zastanawiamy się, czy tu będzie przeróbka. Jeszcze to musimy ułożyć. Bardzo blisko. Za blisko chyba jest, bo jednak silnik... Pomimo tego, że wyrzucamy wszystkie gumowe mocowania, wszystko będzie na unibolach, prawda? To i tak ten silnik może pracować. Tak, zawsze jakieś milimetry pracy są, a mamy tutaj tak, że no w sumie są 3-4 mm. Także pokrywę
bardzo ciężko ściągnąć. Jak będzie jeszcze uszczelka, to się nie będzie dało. Teraz jeszcze jakąś gimnastyką się ją udaje ściągnąć, natomiast jak już będzie złożona na właściwie, to nie będzie takiej możliwości, więc raczej będziemy musieli to przerobić. Mamy cały karton rur, cały dolot praktycznie od FMIC, więc będziemy to montować. Spawać. Montować, ale turbosprężarki też od FMIC. Będzie duża, będzie mała, no i koncepcja duża do małej. Tak, dokładnie. Nie, czy na dolocie tak, na wydechu odwrotnie. No, zobaczycie zawsze wszystko w dalszej części filmu. Idziemy robić rzeczy, które były wycięte na CNC. Mamy prefabrykat do naszego prostego kolektora wydechowego. No, tutaj sobie bardzo łatwo wycięliśmy takie dwa trapeziki, tu kawałeczek rurki, cyk, 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 cyk. Ła. I taki Pinokio nam trochę tutaj wyszedł prawie, że. Tutaj przewidujemy wastegate'a wstawić. Ale nie na pewno, może pójdziemy pełną dzidą, nie będziemy ściągać do ładowania. Poza tym mamy tutaj małego wastegate'ika, może wystarczy. Ale gdybyśmy jednak skorzystali, to mamy tutaj wastegate'a, to zobaczcie sobie, więc on będzie wtedy zamontowany, nie? Tak, mamy na Taki przykład. turbosmarcik. No i co, będzie pierwsze mocowanko turbiny? Tak, powiesimy sobie, zobaczymy jak wygląda sytuacja. Czy będziemy musieli bardzo przedłużyć z tego względu samochód. Ja myślę, że ta turbina może wystawać poza auto. Będzie ładnie wyglądać, nie? Oczywiście. Czemu ona tak lata? Bo mamy już otwory wywiercone pod śruby dziesiątki, bo ósemki mogą długo nie wytrzymać i w tym momencie ustawiamy na środku, a docelowo w głowicy będziemy mieli M10. No bo to nie jest ta nasza głowica, nie? Tak, Więc tej nie niszczymy. tak, nie niszczymy. Ale w naszej będzie M10 i powinno idealnie siadać, nie? Tak, dokładnie. Jeszcze śrubki trzeba jakieś. No i tak to będzie. No i numer 1 mniej więcej jest na miejscu. Zostawiłem Kazimierza na chwilę i zobaczcie, co wymodelował, bo tak to nazwijmy. Pierwsza turbina, ta mniejsza, jest już tutaj zawieszona i do niej mamy kolejną flanszę, która będzie tutaj. I do tej flanszy... O, czekajcie. I do tej flanszy, to wam pokażę na tym, jest już kolejna rura do dużej turbiny. Więc teraz pora na obspawanie, przymocowanie tego. Będzie druga turbina. Później będą interkulery dwa po bokach. I to wszystko trzeba złożyć tymi rurkami. No i słuchajcie, mamy zamocowane turbosprężarki. Mała, duża. Mniej więcej tak ten koncept wygląda. Są już zamontowane częściowo, przynajmniej przymiarkowo, rury odnośnie interkulerów. Jeden po prawej, drugi po lewej. Dlaczego dwa? Dlatego, ponieważ jeden chłodzi powietrze z mniejszej turbosprężarki, a drugi chłodzi powietrze z dużej turbosprężarki. Dlatego są nam potrzebne dwa. Przepytamy Kazimierza na końcu pytaniami dlaczego, według jego teorii, opowie wam o tym, bo pewnie zastanawiacie się, wystarczyłby jeden, a może zrobilibyście interkuler wodny. Wybraliśmy takie rozwiązanie, dowiecie się później na końcu, jak będziemy sobie siedzieć i sobie gadać, odpowiadać. Natomiast mamy te dwie turbosprężarki i w pewnym momencie postanowiliśmy zrobić jedną zmianę, ale o tej zmianie opowie wam Kazimierz. Tu mamy lekki bur w tle, więc może chodźmy tam. Dobra, to zabieramy wszystkie rzeczy i zaraz się widzimy. Witamy ponownie. Witamy w sklepiku. W sklepiku mamy turbosprężarki. Do wyboru do koloru. Wybory do koloru. Nawiązując do tego, co mówiłeś przed chwileczką, zmieniliśmy muszle wydechowe, tak żeby nasze adaptery pomiędzy stopniami turbosprężarek były po prostu fajnymi, wytoczonymi wibandami. O, tak jak tutaj mamy. Tutaj już element ten akurat był z turbosprężarką gratis, znaczy z muszlą, nie z turbosprężarką gratis, więc
To będziemy akurat mieli i tak spawane do części, która wychodzi z głowicy. Natomiast tutaj mamy wyjście nie klasyczne T25, tylko na V-banda. I tutaj będzie nam się to prawie tak łączyło. O, tak. Oczywiście tutaj będzie adapterek, który będzie zawierał wyjście z wastegate'a, więc będzie trzeba i tak tutaj coś pomiędzy wytoczyć. Ale będzie to dużo prostsze i trwalsze niż nasze spawane adapterki. Dobrze, zobaczcie sobie, tutaj nie ma turbosprężarek, one są wykręcone, więc tutaj są tylko te strony stare, strony ciepłe. No i tu mamy takie połączenia, tak, takie spawane, więc one są zamienione, to są stare strony ciepłe, a to są nowe strony ciepłe. Tak jak ta pasuje strona, ta nowa strona ciepła do naszej starej turbosprężarki, tak tu mamy problem. Tak, tutaj musimy delikatnie roztoczyć o 2,5 mm muszlę, ponieważ wirnik jest ciut większy. Ale z tą myślą dobraliśmy muszlę na tyle możliwą do obróbki, przeróbki, że możemy wytoczyć, a nie trzeba tam czegoś wstawiać. Poprawi nam to coś? Tak, podniesie łatwość obsługi. A przepływ powietrza? Przepływ powietrza też troszeczkę, dlatego że tutaj tę muszlę mamy z luźniejszym parametrem AR. Tam mieliśmy 0,64, a tutaj mamy z parametrem 0,82, więc troszkę nam odetka małą turbosprężarkę, która na pewno będzie ciaśniejszym ogniwem w naszym łańcuchu napędowym. Natomiast jeśli chodzi o muszlę dużą, no to tutaj wzięliśmy z AR-em troszkę mniejszym, tam mieliśmy, jak pamiętam, chyba 1,15, a tutaj mamy 1,01, więc ta troszeczkę nam się ściaśni, nazwijmy. Parę osób, z 2-3 zauważyły, że te turbosprężarki, które mieliśmy zamocowane, nie do końca pasują do compound turbo, gdyż albo duża jest za duża, albo mała jest za mała. One muszą być mniej więcej około 50% wydajności, jedna do drugiej, tak? Tak. I jak tu to rozwiązujemy? Mają rację, czy jednak... Na pewno będziemy troszeczkę ciaśniejsi, jeśli chodzi o tę małą, ale będziemy się starali upuścić wastegate'em ile się da, tak żeby przekierować całą energię spalin na dużą turbosprężarkę. Tak, żeby duża robiła główną robotę. To mi się podoba. To jest odpowiedź, którą chciałem usłyszeć. A jak te dwie osoby nas oglądają, to dajcie znać, czy wystarczające wyjaśnienia, albo wasze koncepcje. Bardzo fajnie, że na to wpadliście, powiem szczerze. Tutaj zawsze trzeba pamiętać, że możemy zmieniać te turbosprężarki i stosując mocowania na V-bandy, dużo nam to ułatwia w podmienianiu tych turbosprężarek. Tak naprawdę ta muszla jest z serii G25 550, G25 660 i tutaj możemy sobie wsadzić dużo wydajniejszą część sącą, mając na przykład właśnie część sącą od G25 660, no to jesteśmy prawie idealnie w połowie wydajności tej turbosprężarki. Natomiast no tutaj w związku z tym, że była to seria GTX 2871, ta turbosprężarka może zrobić maksymalnie 500 koni, więc no, do naszego celu, czyli te 1000 koni jest w sam raz, dzięki temu będzie dobrze wstawała. Natomiast będzie się troszkę bardziej grzało to powietrze, stąd też, tak jak pytałeś, mamy dwa interkulery, żeby każdy stopień do ładowania był odpowiednio schłodzony, żeby nam się to nie gotowało. Czyli tak naprawdę będziecie mogli z nami śledzić, jak będziemy zmieniać te turbosprężarki, wymieniać, zamieniać, testować, hamować. Myślę, że hamownia to jest ten moment, na który nie mogę się doczekać. Myślę, że Kazimierz tak samo i wiele osób z was. Będzie na pewno na niej ciekawie, głośno. I mam nadzieję, że wrócimy w jednym komplecie, jeżeli chodzi o silnik. Chodźcie, zobaczymy co z tymi interkulerami, po co ich tyle i dlaczego tak, a nie inaczej. I dlaczego będą jeszcze zmiany. Interkulery mamy w tym momencie pod kątem, ale będziemy je zmieniać prostopadle do kierunku jazdy, żeby tutaj zyskać miejsca. Aczkolwiek była to wstępna koncepcja po to, żeby w ogóle złapać
z grubsza, jak będzie wyglądało rurowanie, a w związku z rurowaniem, jak możemy sobie pozwolić na body kit. Tak, dodajmy, że te rury będą skrócone, będą inaczej, tak? Tak, tutaj ogólnie przede wszystkim będą z jednego kawałka bardziej, tak jak mamy tam łączenie jakieś, to będzie jeden kawałek rury. W tym momencie było tak dla sprawdzenia, ile to miejsca zajmie, jak możemy sobie tutaj tył poprowadzić, ściąć maksymalnie ile się da. No to oczywiście będziemy skracać jeszcze pewnie te rury, tak żeby ten układ był jak najmniejszy. Tak. Tak samo jeżeli chodzi o dolot tutaj, tak, kolektor, on będzie przerobiony całkowicie. Tak, chcemy jeszcze przespawać tego boksika, tak żeby z tego interkulera, bo z tego interkulera już będzie sobie szło do silnika i żeby mieć jak najkrótszą drogę, no to akurat wlot będziemy mieli z drugiej strony. Czyli tutaj, nie? Z tej strony. Dokładnie. Albo jeszcze coś mówię, że od dołu będzie Tak. centralnie przepustnica zrobiona, tak? Jest taka szansa, jak będzie koncepcja, czas i chęci, żeby aż tak przerobić, a nie tylko odciąć i obrócić. Okej, dobra. To co? Nasz szczęsny, nieszczęsny blok. Ale mamy kolejny problem. Kolejnym problemem jest blok silnika, z którym borykamy się już ponad kilka dobrych miesięcy. Dzisiaj wam wyjaśnimy, co tak naprawdę się podziało, co zrobimy. Nie no, spokojnie, jeszcze nie mamy z tym problemu. Problem może być, kiedy nam odpadnie dół od góry. Zaraz wam pokażę, co się może stać, jeżeli z tym nic nie zrobimy. Oh my gosh. No i właśnie to się może stać i tego chcemy uniknąć, ponieważ nie ma być to tak zwane dyno queen, czyli jeden pomiar i to wszystko, tylko chcemy, żeby wozik jednak był upalany i to regularnie. Tutaj mamy blok, jest jeszcze brudny i pomysł jest bardzo prosty. Robimy tak, mają Volkswageny te piątki dieselki, czyli długa szpilka łącząca górę z dołem, o ile powiedzmy ta i ta dziura i te z tej strony bardzo łatwo nam się połączą. Tutaj przejdziemy przez kanał olejowy, ale nam to kompletnie nie przeszkadza. Natomiast z drugiej strony mamy ten problem, że tu już nam się kanał olejowy kończy. Tutaj zaś wychodzimy na zewnątrz i musimy tę część sobie jakoś uszczelnić, żeby nam szpilka nie wystawała i nie wydostawał się tamtędy olej na zewnątrz. Czyli będzie tutaj jakaś, nie wiem, koncepcja naspawania, zaspawania. Chciał, to klejał później z pawem. Raczej tylko po prostu nadlanie z pawem, zanim wywiercimy dziurkę. Dokładnie tak. Zanim wywiercimy dziurkę, napawamy sobie tak, żeby mieć w czym wiercić i żeby nam się nie wydostawał olej na zewnątrz. Dlaczego to robimy na nowym bloku, a nie na starym bloku? Ponieważ tamten blok już jest obrobiony dokładnie pod wymiar. Mamy już tam tuleje Tak, takie zrobione. Mamy tam już wstawione tuleje, więc tak naprawdę wszystko jest tam spasowane, splanowane i obróbka napawaniem, dodawaniem materiału po prostu by to zepsuła. Tamten blok będzie naszym jakimś przykładowo blokiem awaryjnym do testów, czy jakaś inna rzecz. Czyli silnik zapasowy będzie stał i czekał w gotowości. Tak, dokładnie, a tutaj na nowym sobie działamy od zera. Czyli jakiekolwiek wyjazdy na jakikolwiek tor będziemy brali busa i dodatkowy silnik. Tak, No to możemy jechać na, nie wiem, Monzę? tak, możemy gdziekolwiek jechać. Tuleje do nas idą, jak już powiedziałem. Kazimierz musi powalczyć z tymi dwiema rzeczami, tak? Czyli musi tutaj pozaspawać, musi ten blok przewiercić, musi blok w ogóle wyczyścić. No na tym filmiku właśnie tutaj leci wam w rogu jeszcze raz, jak ten blok pękł. Myśmy z Kazimierzem rozmawiali, ale to nie było miłe doświadczenie, jak wyświetlił mi się ten film, więc mam nadzieję, że pozbędziemy się tego problemu i to nigdy, przenigdy nie nastąpi i ten silnik będzie działał bardzo, bardzo długo i nigdy nie uszczupli naszego budżetu,
którego na kolejny, trzeci, to już chyba braknie totalnie. Tylko w bajkach, żyli długo i szczęśliwie. Tak, pół roku pewnie starczy, chociaż nie, może jeden wyścig jakiś objedzie i przynajmniej bezawaryjny. No ale dobra, no takie projekty, motorsport, motoryzacja, tak wygląda. Fajnie, że możemy się tym dzielić z wami, jesteście z tym z nami. No i myślę, że już niedługo będzie bardzo ciekawie i usłyszycie głos tego samochodu. Malucha, nie malucha, Fiata 126, Fiata Competizione albo, nie wiem, no nazwijcie jak chcecie. Konstrukcja rurowa z nadwoziem zakładanym. Obojętne. Działamy dalej. Teraz cię widać. O, tak mnie widać, nie? Mhm. Głowę też? No tak w miarę w kadrze jesteśmy. Dobra. Słuchajcie, jest to nasz odcinek ostatni w tym roku. Zaraz święta się zbliżają. Macie go przed świętami. Mamy dużo planów na nowy rok i mamy plany, żebyście usłyszeli ten samochód i żebyście tak naprawdę go zobaczyli gdzieś tak, jak już będzie ciepło. Bo dużo przeanalizowaliśmy rzeczy i dużo było takich przemyśleń, cięcia, projektowania przez Kazimierza, które to projektowanie tak naprawdę no nie mogliśmy wam pokazać, albo no w sumie co wam pokażemy? Timelapse, jak Kazimierz siedzi godzinami i projektuje jakieś części, które idą na CNC do wycięcia. Na szczęście tych części jest coraz mniej. Powstaje równocześnie drugi projekt, który też puścimy w lecie. Tam już też jest dużo, tam już jest grubo. Tam już jest grubo. I jeszcze jeden projekt, i jeszcze jeden projekt. Przyszły rok to chyba 4 takie projekty wam wejdą na kanał i będzie co oglądać. Naprawdę, będzie co oglądać, więc zostańcie z nami, dajcie subskrypcję, dajcie lajka, jeżeli wam się podoba, a my porozmawiamy jeszcze o rzeczach, które gdzieś tam w międzyczasie wybuchły, czy na social mediach, czy jakichś innych tematach. Od czego zaczynamy? Nie wiem, ja bardzo nie śledzę. Znam tylko z opowiadań. Dobra, to ja zacznę. Ale Albo nie. tak jak ci mówię, nie przejmuj się, tak zawsze jest. Słuchajcie, ja zacznę od burzy, którą wywołałem, wrzucając nasz, nawet nie wstępny projekt, tylko wstępne ułożenie. Tadam, tutaj widzicie wstępne ułożenie. Ludzie się tym załamali, a ja, pisząc to, chciałem wam, czy też osobom śledzącym social media, pokazać, jak postępuje proces projektowania. Tak naprawdę wrzuciliśmy pas przedni z malucha, który nałożyliśmy tutaj na ten przód, żeby jakoś te części, które będą wewnątrz, podwójne chłodnice, to wszystko sobie pomierzyć, zamodelować mniej więcej, gdzie to będzie, sprawdzając wymiary, sprawdzając, czy ten pas by tam wszedł. Tam miał połowy rzeczy na tym samochodzie. Światła nie będą w tym miejscu, ten pas nie będzie tej wysokości i tak dalej. Miało to nastąpić w kolejnych etapach. Ale parę osób też dobrze mi powiedziało: Damian, nie pokazuje się projektu, który jest w trakcie, pokaż projekt, jak już ludzie będą w stanie go zobaczyć, bo niektórzy nie są w stanie sobie tego wyobrazić. No i chyba tak zrobię, że te projekty będziecie oglądać, będziecie na YouTubie oglądać tutaj na kanale z nami, to jak robimy, te wszystkie projekty jak postępują, jak będziemy mieli burzę mózgów, będziemy siedzieli tak naprawdę, nie wiem, w kółeczku może i będziemy na temat... okrągłym stole. Przy okrągłym stole, tak, to jest lepsze rozwiązanie i będziemy wymieniać się co i jak zrobić. Ktoś też do nas napisał, na razie nie zdradzam, że chętnie by się dołączył do jakiejś takiej burzy mózgów, może ma jakieś swoje pomysły, więc też mam dostać od niego jakieś pokazowe wizualizacje. Zobaczymy, co z tego będzie, bo tak naprawdę w tym samochodzie chodzi przede wszystkim o to, żeby on się sprawdził na torze, przynajmniej dla nas, zrobił jak najlepszy czas. A jeżeli chodzi o nazwę, dla nas jest to dalej Fiat 126P i w tym się kierunku kręcimy. Zresztą cały mój garaż praktycznie to Fiaty 126P w różnych, przeróżnych wersjach, coraz ciekawszych i dziwnych. I zostaniemy w tym temacie. Jeżeli ktoś ma z tym problem, to cóż, musi się z tym pogodzić. Ale może sobie zobaczyć na Alfa Romeo 155 V6, która konstrukcyjnie to też jest rama z nakładaną budą. Może sobie zobaczyć na jakie jeszcze samochody? No na cały DTM na pewno, nie? No, praktycznie dokładnie cały DTM lat 90. to jest konstrukcja rurowa. Większość współcześnie też wozów takich wyścigowych to rzadko kiedy, no jest tam ściana grodziowa, może element... Dobra, słuchaj, bo to jest jedzenie dla nas, poczekaj. Dobra, sorry, no musieliśmy przerwać, ale trochę nam tu Kolacja wigilijna. Kolacja wigilijna, mam nadzieję, przed nami jeszcze, ale to taka przedwigilijna. Wiecie, no trzeba odebrać, bo zaraz odjedzie nam z tym.
Dobra, skończmy temat. Tak jak mówiliśmy odnośnie nazw, Kazimierz mnie tu ratował, że każdy samochód wyścigowy tak naprawdę tak wygląda. No, generalnie punkty mocowania, zawieszenia, kawałek ściany grodziowej podłogi zostaje być może oryginalny, a i to nie zawsze, a reszta jest jakąś tam twórczością inżynierską. W pewnym momencie zmienimy sobie całe nadwozie i zrobimy sobie Fiata Pandę albo 128. Tak, Nie będzie z tym problemu. Nie, zostajemy przy Fiacie 126P. Kompetycjone możemy dodać, bo kompetycjone zawsze było w tej nazwie i to dodajemy i tak ten samochód będzie wyglądał. Jeżeli komuś się nie podoba, to trudno. Tak, no i na etapie projektowania zawsze te koncepcje się zmieniają. Współcześnie nie trzeba tego wykrzesać z kawałka blachy, wyklepać młotkiem, tylko można właśnie komputerowo sobie coś... Dokładnie, ale tam wizualizować. wiecie, jak to widzieliście, to dojdzie cała aerodynamika, której tam w ogóle nie ma na zdjęciu. No, to nawet nie jest wizualizacja, bo to jest zrzut ekranu tak naprawdę z programu roboczego. Wizualizacja i render będzie całkowicie inny, ale spokojnie, dojdziemy i do tego. Powiedziałem sobie, że skoro tak, to zrobimy tak, że ja puszczę render prawie gotowego samochodu, a przynajmniej całości, żeby też było, żeby niektórzy byli w stanie zobaczyć, jak to w całości wygląda i nawet jak to będzie już w całości, to już będzie całkiem co innego, bo no na ten moment przypomina to konstrukcję rurową na kołach i tyle. Dokładnie tak. Słuchajcie, też było pytanie, burza nie, była wymiana zdań odnośnie interkulerów. Dlaczego dwa i dlaczego takie, a nie jeden na przykład wodny? I w ogóle albo nie jeden taki z jednej turbosprężarki, bo przecież i tak z tej dużej przejdzie przez interkuler, pójdzie do małej i tak się to samo zgrzeje. Znowu powietrze będzie miało wysoką temperaturę. Teoretycznie zgadza się, natomiast im mamy chłodniejsze powietrze na wejściu każdej turbosprężarki, tym jej wydajność, sprawność jest dużo lepsza. Tak? Czyli sprężamy więcej powietrza, a im cieplejsze, to tym tego powietrza jest mniej. Także no tutaj po prostu gęstość powietrza jest dla nas ważna, dlatego każdy wysokociśnieniowy układ po danym stopniu jest chłodzony. Pytanie, dlaczego nie wodny? Wodny ma swoje plusy, minusy. Oczywiście byłby to na pewno krótszy układ dolotowy, natomiast doszłoby nam też sporo masy, ponieważ każdy układ musi mieć swoją pojemność cieplną, także doszłoby sporo chłodziwa. To chłodziwo trzeba by było przetransportować do przodu, a i tak z tyłu mamy sporo przepływającego powietrza. Układ taki wydaje się być dość lekki konstrukcyjnie, a nam aż tak bardzo na wstawaniu pojemności dolotu też tak naprawdę, bo wstawanie praktycznie będzie takie same turbosprężarek, natomiast pojemność dolotu nie jest aż tak kluczowa przy dłuższych, większych torach. No może na małych kręciołkach rzeczywiście ten układ będzie się ciut dłużej napełniał, natomiast jeżeli mamy fajne, długie, proste, długie, szybkie łuki, zakręty, nie odpuszczamy do zera, nie zmniejszamy prędkości, no to tak naprawdę ten układ cały czas w jakiś sposób jest napełniony, zmienia się tylko i wyłącznie ciśnienie, jakie w nim panuje. To jest kolejny temat, który chciałem poruszyć. Część komentarzy, na TikToku akurat, było, że tutaj turbodziura będzie trwała 4 godziny. Więc jak wygląda sprawa z turbodziurą przy takim układzie u nas? Ale uwaga, bo to nie jest układ na jednej turbosprężarce, tylko to jest układ compound. I tak, dokładnie. to jest ta różnica, nie? Tak jakby możesz wytłumaczyć tutaj widzom niektórym. Tak, mamy małą turbosprężarkę, to jest GT2871, jak pamiętam, z oznaczeń takich micowych. Także jest to dość mała turbosprężarka, jak na pojemność 2.4 będzie wstawało to bardzo dobrze. Jest to pierwsza turbosprężarka w układzie Compound. Następną jest GT45, jak pamiętam. Także no jest to już większa turbosprężarka, ona da nam wyśmienitą dużo większa. Tak, da nam wyśmienitą górę. Natomiast ta mała cały czas pracuje, a to nie jest żaden układ sekwencyjny czy bi, tylko po prostu to jest układ compound, czyli jedna za drugą szeregowo sobie można powiedzieć. One pracują jedna w drugą, także
cały czas mała turbosprężarka pracuje, nie będzie żadnej turbodziury, tak jakby się wydawało, że była. Oczywiście będzie, prawda, turbodziura występowała, natomiast to nie będzie, niektórzy patrząc na ten układ dolotowy, wielki, długi tak naprawdę, to nie jest to samo, co przy jednej turbosprężarce. Tak, dokładnie. Więc taka jest różnica, ale też tutaj Kazimierz wymyślił fajne bypassy na układzie wydechowym, które też będą napędzać kompresor. Tak, kompresor. To jest znak, że kompresor trzeba jeszcze dorzucić. Tak, jeżeli chodzi o czym myśmy mówili? O turbodziurze. Tak, zastosujemy kompresor, właśnie się włączył, przypomniało sobie, nie, no, żartujemy. Nie, ale mamy ten bypass, tak, który będzie napędzał dużą turbosprężarkę. No nie, to jest po prostu wastegate małej turbosprężarki. Tak, tylko wastegate nie będzie wypuszczony w atmosferę. Tak, wastegate będzie na tyle duży, że ewentualne trzymanie małej turbosprężarki, że tak to nazwę, czy tam jej za mały wymiar, będziemy kompensować wastegate'owaniem jej po prostu. Czy jeszcze jakieś plany, żeby utrzymać to ciśnienie dzięki Q-Masterowi? Jakieś mamy dodatkowe? Zawsze tradycyjne podtrzymanie turbo jak najbardziej można uruchomić. Ciężkie będą miały życie. Tak, ciężkie życie. Słuchajcie, życzymy Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt, żeby Wasze projekty postępowały szybciej niż nasz, ale mam nadzieję, że nasz dokończymy 2024 i spotkamy się gdzieś na jakichś imprezach, bo zamierzamy też się pospotykać z Wami, pojeździć, popokazywać, porozmawiać i pojeździć. To jest chyba główny nasz cel, którego nie możemy się bardzo doczekać, bo obecnie brakuje nam projektu, który jest jezdny i możemy nim po prostu wyżyć się na torze. Zdrowych, wesołych, spokojnych. No i co? Udanego Sylwestra i zabawy sylwestrowej. Do zobaczenia w nowym roku. Na razie. Pa, idziemy jeść, nie?